Musicie wiedzieć, że nasz mózg to kretyński organ. I zaraz udowodnię wam, jak łatwo go oszukać. A co gorsza, powinniśmy to robić codziennie. Witam w 10. odcinku Archiwum Emocji. Dzisiaj dowiemy się, jak stać się zawodowym oszustem we własnej głowie, żeby w końcu przestać być amatorem we własnym życiu. Towarzyszą mi, jak zawsze, moi asystenci, Jinx, który ma moralność emerytowanego pirata, i Neko, który prawdopodobnie zna tajemnice sprzed Wielkiego Wybuchu, ale jest zbyt leniwy, żeby o tym opowiadać. Tylko nie emerytowanego. Ja oszustwo praktykuję profesjonalnie. Twoja liga jest amatorska, Jinx. Dziś gramy w Champions League. Czasami największym szachrajem w twoim życiu nie jest świat. Nie są ludzie, nawet nie ten gość z reklamy, który obiecuje, że w 7 dni będziesz miał kaloryfer na brzuchu. To twój własny mózg, który płata nam figle. Bo sprawa jest taka. Nasz mózg to taki urzędnik z pieczątką w sennym urzędzie gminy. Nie wychodzi na zewnątrz, żeby sprawdzić fakty. On tylko zerka na papiery, które mu podsuwasz i mówi: aha, to jest rzeczywistość. Stempel następny. Czyli mój mózg to ten gość w okienku, który zawsze mówi, że system się zawiesił. Tak, ale ten system można przeprogramować. Brzmi jak wsparcie informatyczne dla własnej psychiki. Dokładnie tak. I teraz zaczyna się obłęd, albo jak ktoś woli, poważna neurobiologia. Badania pokazują, że kiedy coś naprawdę oglądasz lub intensywnie sobie wyobrażasz, twój mózg aktywuje te same obszary, co przy prawdziwym przeżyciu. Dla neuronów nie ma różnicy, jest im wszystko jedno. Twój mózg nie odróżnia dobrego snu od rzeczywistości. Coś w tym jest. Nieraz obudziłem się ze zjeżonym włosem. I tu wchodzi teoria, którą wielu ludzi odrzuca, bo brzmi zbyt prosto. Wizualizacja, czyli świadome tworzenie symulacji w głowie. Ale nie jest to nic innego jak próba generalna dla rzeczywistości. Ale, i to jest ważne, Zawsze jest jakieś ale. chciałam powiedzieć, że większość ludzi robi to źle. Wyobrażają sobie obraz, jakiś mglisty filmik, siebie na plaży z laptopem, albo z trofeum, albo z kanapką z łososia. Hej, I nic z tego nie wynika, bo mózg nie kupuje obrazów. Mózg łyka emocje. To emocja decyduje o informacjach, jakie otrzymują neurony. Teraz uwaga, radzę zapisać i użyć później. Bez emocji wizualizacja to jest tylko fata morgana w twojej głowie. Może faktycznie coś w tym jest. Jeśli sięgnę w swoje życie pamięcią, to dobrze pamiętam tylko momenty, które były związane z emocjami, złymi albo dobrymi. Bo problem jest taki. Najtrudniejsze sytuacje w życiu zdarzają się rzadko. Nie masz wystarczająco dużo prób, żeby nauczyć się reagować idealnie. Nie masz codziennie konfliktu, który wymaga perfekcyjnej regulacji emocji. Nie masz codziennie momentu, w którym ktoś testuje twoje granice, więc twój mózg nie buduje ścieżek. On sobie siedzi i mówi: nie mam danych, więc robimy stare nawyki. Mózg jest jak stary mnich. Jeśli nie dasz mu nowych doświadczeń, będzie powtarzał stare mantry o własnej beznadziejności. Ale wcale nie musi tak być. I tu wchodzisz ty. Elegancko, cały na biało i zaczynasz tworzyć sceny w swojej głowie. Nie jakieś tam: a może kiedyś będę szczęśliwy. Nie. Ty tworzysz film z detalami, z emocjami, z dialogami. Widzisz siebie, jak reagujesz spokojnie, jak mówisz nie, bez poczucia winy. czy mogę tam być też ja? I czy mogę mieć laser w oczach? Nie tylko możesz, ty już tam jesteś. I najprawdopodobniej kradniesz coś w tle. To się zgadza. W mojej wizualizacji jestem królem złodziei krewetek. Dobra, czas na fragment, który powinien cię zbulwersować, bo mało kto o tym mówi. Badanie. Guang Yue i Kelly Cole. Grupa ludzi przez kilka tygodni wyobrażała sobie intensywne ćwiczenia fizyczne palca, ale się nie ruszali. Zero siłowni, zero wysiłku. Wiecie, jaki był wynik? Siła mięśni wzrosła o 35%. 35%. Bez wychodzenia z łóżka.
Jestem o krok od zostania legendą fitnessu. Nie, to nie znaczy, że możesz nie ćwiczyć. Za późno. Podjąłem decyzję. Zaczyna się era mojego duchowego ciała. To działa do pewnego stopnia. Nie zastąpi działania, ale przygotuje twój mózg i ciało tak, że kiedy już zaczniesz działać, będzie 10 razy skuteczniej. Dobrze. Wizualizuję bieganie przez tydzień, a potem może wyjdę na spacer. Ewolucja. I jeszcze jedno. Zjawisko zwane blind sight, wzrok niewidzący. Ludzie z uszkodzoną korą wzrokową są medycznie niewidomi, prawda? Twierdzą, że nie widzą absolutnie nic. Ale jeśli poprosisz ich, żeby przeszli przez korytarz pełen przeszkód, omijają je bezbłędnie. Mózg odbiera dane, omija świadomość i steruje ciałem. Rzeczywistość to luźna sugestia, którą interpretuje twój wewnętrzny komputer. Czyli przez całe życie moje nie mogę też było luźną sugestią. Tak, To jest albo najbardziej motywująca rzecz, jaką słyszałem, albo właśnie straciłem wszystkie wymówki. obie opcje są poprawne. Jest jeszcze jedna rzecz, o której muszę wspomnieć. Bo życie nauczyło wielu z nas czegoś konkretnego. Nie rozpychaj się, stój z tyłu, nie zajmuj zbyt dużo miejsca. Gdzieś głęboko w nas siedzi następująca myśl. Wiem, ile kosztowało mnie każde ustępstwo. Wiem, jaka była cena tych transakcji. To nie słabość, to jest świadomość. I właśnie ta świadomość jest punktem startowym. Świadomość to waluta. Każda wizualizacja to spłata długu wobec własnego potencjału. Więc kiedy zaczynasz wizualizować, ty nie uciekasz od rzeczywistości, ty ją trenujesz. Co jeśli zaczniesz świadomie tworzyć kłamstwa, które prowadzą do lepszej wersji siebie? Czyli mogę być lepszą wersją siebie, zanim ktoś zauważy, że obecna wersja jest podejrzana. Dokładnie, bo w końcu twoje życie to suma twoich reakcji. A twoje reakcje to nawyki, a nawyki to ścieżki w mózgu. A ścieżki w mózgu możesz budować nawet wtedy, gdy siedzisz w ciszy z zamkniętymi oczami. Cisza to miejsce, gdzie przyszłość zaczyna mówić. Wystarczy tylko przestać ją zagłuszać. Więc dzisiaj wieczorem, zanim zaśniesz, zamiast przewijać telefon i karmić mózg śmieciami, stwórz scenę. Jedną, ale taką, w której twój mózg uwierzy. Poczuj ten sukces, ten spokój, tą pewność siebie tak mocno, żeby twój wewnętrzny urzędnik bez wahania przybił ci pieczątkę. Rzeczywistość. A jeśli w tej scenie jest jedzenie, ja tam jestem pierwszy. To jest moja rzeczywistość. Bo może największa zmiana w twoim życiu nie zacznie się od działania, tylko od bardzo dobrze opowiedzianego kłamstwa. I pamiętajcie, jeśli wizualizujecie sukces, to wizualizujcie też drapanie mnie za uchem. To pomaga na neurony. Cześć! Dziękujemy ogromnie, że wytrwaliście z nami do końca i do zobaczenia za tydzień o zachodzie słońca.